odcinku zajmiemy się tworzeniem skutecznych treści SMS. Jeśli chcesz, aby Twoje wiadomości docierały do świadomości odbiorców, przyciągały uwagę i generowały wyniki sprzedażowe, warto skupić się na kilku kluczowych zasadach. Zacznijmy od pola nadawcy. Dodanie nazwy, która zastępuje numer telefonu w skrzynce odbiorczej SMS, to pierwszy krok do zbudowania zaufania odbiorcy. Pole nadawcy może zawierać maksymalnie 11 znaków i jest zatwierdzane przez nasze biuro obsługi klienta. Taka nazwa jest widoczna zaraz po odebraniu wiadomości i od razu informuje, kto ją wysłał. Dlatego najlepiej, aby była to Twoja nazwa firmy lub marki. To ważne, ponieważ SMS-y bez czytelnego nadawcy mogą być łatwo ignorowane, a nawet uznawane za spam. Teraz przejdźmy do treści wiadomości. Jeden SMS to 160 znaków, dlatego liczy się każde słowo. Zacznij od jasno określonego celu i kontekstu. Dlaczego wysyłasz tę wiadomość? Co chcesz przekazać? Jak odbiorca może skorzystać z tej informacji? Odpowiedzi na te pytania pomogą stworzyć treść, która będzie konkretna i zrozumiała. Zawsze stosuj prostą zasadę: kto, co, jak i dlaczego. Pamiętaj, że 160 znaków to limit pojedynczej wiadomości. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wysyłać dłuższe 2, 3, 4 czy 5-częściowe wiadomości, które na telefonie odbiorcy wyświetlą się jako jedna. Personalizacja to Twoja największa przewaga. Korzystaj z danych, które posiadasz: imienia odbiorcy, jego preferencji czy historii zakupów. Na przykład zamiast ogólnego „mamy promocję” możesz napisać: Maja, dziś 20% rabatu na Twoją ulubioną markę. Kliknij tutaj. Takie podejście nie tylko zwiększa skuteczność kampanii, ale także buduje więź z odbiorcą. Ważnym elementem wiadomości jest call to action, czyli wezwanie do działania. Musi być jasne, konkretne i łatwe do zrealizowania. Przykłady: kup teraz, sprawdź ofertę, zarezerwuj miejsce. SMS powinien prowadzić odbiorcę do kolejnego kroku. Dlatego jeśli tworzysz treść SMS-a marketingowego, zawsze warto dołączyć link. A skoro o linkach mowa, skorzystaj z narzędzi do ich skracania, takich jak Bitly czy nasz autorski system skracania Idź do. Skrócone linki oszczędzają miejsce w wiadomości SMS i ułatwiają analizę kliknięć. Możesz także stosować linki we własnej domenie, co dodatkowo wzmocni zaufanie odbiorców. Nie zapominaj o parametrach UTM, które pozwalają śledzić efektywność kampanii w Google Analytics 4. Jeśli wysyłasz wiadomości do różnych grup odbiorców, pamiętaj o personalizacji także na poziomie grupy odbiorczej. Inaczej komunikujesz się z klientem biznesowym. Wtedy wybierzesz formę „Szanowni Państwo” lub „Pan, Pani”. A inaczej w komunikacji business to customer, gdzie ton jest lżejszy i mniej formalny. Dopasuj ton wiadomości do swojej grupy docelowej, aby była bardziej wiarygodna. Czas wysyłki ma ogromne znaczenie. Badania pokazują, że większość odbiorców czyta SMS-y w ciągu 5 minut od dostarczenia. Możesz to wykorzystać, tworząc kampanie ograniczone czasowo. Na przykład promocja tylko dziś do 18. Pamiętaj, że regularność wysyłek również ma znaczenie. Może to być raz w tygodniu, w miesiącu, wszystko zależy od Twoich preferencji. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzić z częstotliwością. Na koniec, raz na jakiś czas dawaj odbiorcom możliwość wypisania się z bazy. Możesz dodać w wiadomości link opt-out, który pozwoli im łatwo zrezygnować z dalszych kontaktów. Choć może się wydawać, że tracisz część odbiorców, w rzeczywistości poprawiasz jakość swojej bazy, kontaktując się tylko z osobami naprawdę zainteresowanymi Twoimi ofertami. Tworzenie skutecznych treści SMS to sztuka łączenia konkretów, personalizacji i jasnego przekazu. Teraz masz wszystkie narzędzia, by pisać treści wiadomości, które nie tylko zostaną przeczytane, ale także zmotywują odbiorców do działania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy o unikalnych właściwościach SMS.